Siemanko, co u Petrolheada? Znowu bawarski vibe. Ale kurczę, tym razem chciałem dobrze. Miało być Audi, ale musiało zostać przełożone, także E60. Fajny i sprawdzony temacik, który zawsze cieszy się zainteresowaniem. Tym bardziej, jak mamy do czynienia z interesującym egzemplarzem, a ten właśnie do takich należy. 2007 rok, BMW 535D E60, tak jak wcześniej wspomniałem. Czyli proszę Państwa, mamy do czynienia z poliftem, z najmocniejszym dieslem, jaki był tutaj oferowany. No dzisiaj to byłoby jakieś M550D, coś takiego tamtych czasów. Taki M550D tamtych czasów. W serii ta maszyna generowała prawie 300 koni mechanicznych. Aktualnie no już moc jest bliżej 400 niż 300. Moment obrotowy prawie 800. No i dodatkowo, jeśli mamy tutaj fajną konfigurację, bardzo dobre wyposażenie, praktycznie jest to chyba full, no to aż miło popatrzeć na taki egzemplarz, taki samochód. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska, pomierzymy ją raceboxem, skoczymy na próbę autostradową, zrobimy sobie też soundcheck. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to co? Polift od przedlifta wiele się aż tak nie różni, inne reflektory, inne lampy z tyłu. Myślę, że istotniejszą rzeczą będzie tutaj wyposażenie. Oczywiście M-pakiecik i widać to od razu. Została tutaj felga jedynie zmieniona, jak widzę, i zaciski. Felga nie jest fabryczna, aczkolwiek rozmiar 19 cali. 19 cali było w E60 oferowane. Ja sam miałem Carbon Schwarz 535D przedliftową i tam były właśnie 19. Rozmiar opon 245×35 z przodu. Widzę tutaj Y w nawiasie, także 300+. Takie oto niebieskie zaciski. I jeśli chodzi o tył, no sami zobaczcie, jaka tutaj wklęsła jest ta felga. Jest szersza, 275×30 rozmiar oponki. Lakier nie jest to Carbon Schwarz, jest to granatowy, taki niebiesko-granatowy, ale jaśniejszy od Carbon Schwarz. Proszę bardzo, jak tutaj słoneczko pada. Autko wypucowane, no głupio byłoby, żeby taką E60 prezentować usyfioną. Proszę bardzo. No i co, jeśli chodzi o przód, no to widzimy od razu, że mamy tutaj tempomat nawet aktywny, proszę cyk. Jest to chyba pierwsza BMW 5, która miała tempomat aktywny dostępny. Jeśli chodzi o 7, w E38 był tempomat aktywny, ale w E39 chyba nie. Też tutaj czarne nerki zostały dołożone. Akurat fajnie komponują się, proszę, z tymi nakładkami tutaj czarnymi. Lusterka fistingowe są dzięki nim. Reflektory bixenonowe, skrętne, z doświetlaniem. Ja pierdzielę, ale to tylko początek. Zobaczcie, jak to jest w środku. Co tutaj jest w środku? Ogólnie fajnie, że ta piątka w M-pakiecie wygląda prawie tak samo jak M5. Ci, którzy są wdrążeni w temat, no to będą wiedzieli, że po prostu zderzak w M5 łudząco jest podobny do tego, aczkolwiek na przykład w M5 tutaj są poprowadzone bodajże tunele do chłodzenia na hamulców i właśnie nie ma tutaj światła przeciwmgłowego, a proszę, tutaj, nie wiem czy to będzie widać, tutaj mamy tunele poprowadzone, o, coś tam widać. Fajnie, że taki feature jest i to w dieselku, no ale też nie byle jakim, bo ta maszyna nawet w serii buja się bardzo spoko. Jeśli chodzi o tył, no to proszę, taki lip, też czarny, lip, spoiler, emblemat też czarny, 535D. Dołożona końcówka wydechów, otwórzmy sobie bagażnik, ale czy ja wiem, co jest pokazywać w bagażniku? Po prostu duży sedanowski taki bagażnik. Pojemność 520 litrów. No wiecie, BM-eczka. No to nawet tutaj, jakby ktoś podróżował w bagażniku, to będzie mu ładnie pachnieć. Zamykamy, zajrzymy do tradycyjnego przedziału pasażerskiego. Otwieramy. Dociągi, tak jest. Maszyna niebieska z zewnątrz i beżowo-czarna wewnątrz. Świetna jakość wykonania. Niestety nie rozumiem tych, którzy piszą, iż te generacje BM-ek już są kiepsko wykonane i jakościowo są jakieś gorsze. Absolutnie jest to nieprawda. Proszę bardzo, tutaj nawet skórki są super. Generalnie cały boczek jest miękki. Tutaj wnęka też od wewnętrznej strony jest jakąś tkaninką pokryta. Audio, chyba nawet Logic 7 to jest, jak mamy tutaj taką obwódkę. No i proszę bardzo, kanapa, skóra, no perforowana, bo z przodu mamy wentylowane fotele. Jest ona tylko podgrzewana, nie no, tylko to można powiedzieć, że tylko jest kanapa z tyłu, a jak podgrzewana, no to już naprawdę spoko. Roletek chyba tutaj nie ma, o to się dopatrzyłem. Czego by mi tutaj jeszcze brakowało? Roletek i chyba Webasto nie ma ten samochód, chociaż wentylacja jest ustawiana na czas. No, już nie będziemy tutaj wchodzić. Zajrzyjmy do przodu. Ta sama sytuacja z przodu, z boczkiem drzwiowym. Świetne wykonanie. Tutaj jest mięciutko, skóra czarna, beżowa. Jako już jest to polift, no to już mamy tutaj
dekor, w przedlifcie jego nie ma. No inne są dekory przedliftowe i poliftowe, fotele, komforty, wentylowane, podgrzewane z masażami. Ja pierniczy, takie 6. O, kierownica. Ciekaw jestem, ile taka kierownica jest warta na przykład tutaj. Popatrzcie, mamy tutaj sportową skrzynię biegów ZF6HP28 bodajże. A wejdziemy sobie i odpalimy od razu. O. Tak, wydeszek też tutaj jest troszeczkę dziabnięty. No, jest przepustnica. Trzeba będzie zrobić soundcheck, ale to później. Najpierw wnętrze. Proszę bardzo. Skrzynia sportowa. Cyk. No i jeśli patrzymy tak na kierownicę, no to mamy takie manety i jest ona podgrzewana nawet. Proszę, przycisk od tempomatu aktywnego. Także nawet taka kierownica jest mega, myślę, rarytasikiem. Oczywiście elektrycznie jest ona tutaj regulowana. Proszę bardzo, tutaj jest cyk, podgrzewanie. Takie w ogóle napasione E60. Zobaczcie tutaj komputer pokładowy. Liczniki, czy to będzie 535D, czy 520D, są chyba takie same. Prędkościomierz wyskalowany do 260 km na godzinę. Pamiętam w BMW trójce, jak było oznaczenie 3.5D, to tam prędkościomierz wyskalowany jest do 280 km na godzinę. Niestety nie mamy tutaj wskaźnika temperatury oleju, czy też płynu chłodzącego. No tutaj takie coś się zmienia na obrotomierzu. Ta skala na końcu, to kreskowanie, to idzie albo w górę, albo w dół. Jako iż polift, no to mamy też już nowszy system multimedialny iDriving kolejnej generacji. W zasadzie jest on taki jak w F10 już. No już nie będziemy po nim sobie chodzić, ale już jest fajny. Fajnie się steruje tym wszystkim. Tym bardziej, że proszę, tutaj nie mamy jednego pokrętła i dwóch przycisków jak wcześniej, tylko już cały taki pakiecik. Klima automatyczna, dwustrefowa oczywiście. I patrzcie tutaj z dołu. Ja pierwszy raz widzę w ogóle na żywo w E60 takie przyciski. Masaż, wentylacja, podgrzewanie. Też po tej konsoli centralnej można poznać, czy jest to przedlift, czy polift. Tutaj oczywiście jest poliftowa ta konsola. Uchwyty na kubeczki też nie są seryjnym elementem wyposażenia E60. I tutaj oczywiście, panie, jak jest dociąganie, no to czemu miałoby tych uchwytów na kubki nie być? Proszę. Słowek, no to już nie będziemy tak zaglądać, ale jest miękko wykończony, cały wewnątrz flokowany. Generalnie tutaj wszystko jest miękkie, tutaj jest miękko, tutaj też jest miękko, proszę Państwa. Świetnie taka E60 jest wykończona, w ogóle fajnie się E60 jeździ. Widzieliście ostatnio próbę autostradową Alpiny. O matko święta, ale to był dzik, ale szczerze, wyposażenie mamy tutaj, kurczę, bogatsze. I silnik, jednostka M57 po lifcie, no to już powinniśmy mieć tutaj nie żeliwny, a aluminiowy blok biturbo. Zwróciliście uwagę, tutaj mamy odświeżacz, taka turbinka, powinny być dwa takie odświeżacze. O kurczę, jak dwie turbawki, no to byłaby pełna spójność. Nie no, ja sobie robię. ZF6HP28 bodajże skrzynia biegów. Napęd mamy tutaj na tył i 535D akurat nie było z napędem na wszystkie koła. Auto waży 1735 kg, ale ten silnik radzi sobie z maszyną bardzo, bardzo dobrze. Nawet w serii 286 koni mechanicznych tutaj było i 580 Nm. Te parametry sprawiają, iż ta maszyna rozpędzała się do pierwszej setki, jak była seryjna, w 6,4 sekundy według deklaracji producenta, a prędkość maksymalna wynosiła 250 km na godzinę. Ale wiecie, nie wiem, czy pamiętacie odcinek z E91 335D, jak ten wóz był szybki, jaki tutaj po prostu drzemie potencjał w tej jednostce. No więc tutaj zrobiony został program, znaczy w sumie dwa programy, bo program silnika i program skrzyni biegów od XHP Stage 3. Poczekajcie, zamkniemy sobie maskę. Czekajcie, kiedyś była E61 535D po programie, miała 346 koni mechanicznych. Tutaj mamy obrócone cyferki. 364 konie mechaniczne oraz 777 Nm. Powiem Wam, jest to straszny gnój. Ten samochód naprawdę fajnie się odpycha. Już turbinki to już w ogóle wstają od 1500 obrotów. Strasznie elastyczna jednostka. No też ciekawe, jakie tutaj jest przyspieszenie od 0 do setki teraz. Może raceboxik. Pamiętajcie, że dzisiaj jest chłodno. Rano jak tutaj przyjechaliśmy, no to było jakoś 3 stopnie na plusie, więc dzisiaj, no kurczę, jak to jest RWD, to z trakcją może być różnie. W zasadzie to wszystko kwestia opon. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną,
no to w zasadzie nie wiemy, czy tutaj jest kaganiec, czy nie, ale chyba nie. No kurczę, robiąc taki program w takim samochodzie, zostawiłby ktoś kaganiec. Myślę, że byłby to grzech wręcz, grzech. No dobra, to palimy bestię jak najbardziej, prawie 800 Nm i przy tym soundcheck. Przepustnice niech będą otwarte. W ogóle średnie zużycie paliwa, jak sobie tutaj jechałem krajóweczkami i wioskami, 6,5 litra przy 4,88 do setki. Powiem wam, gdyby było trochę cieplej, to nawet te 4,7 można by było powalczyć. Fajnie tutaj Hankooki kleją, jeśli chodzi o dźwięk. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Świnoujściu, gdy jeszcze nie było tunelu i pływały promy. To tak szczerze, te promy chodziły mega podobnie, jak tak tutaj na wolnych obrotach sobie chodzi ta BMA i taki karsibur, tak? Karsibory, jakoś tak to było. No, tylko tam aż tak nie było słychać turbiny, w zasadzie w ogóle nie było słychać turbiny, ja nie słyszałem. A tutaj, łopanie, łopanie. No to S, Sport i co, od razu tutaj 100-200 sobie zbadamy. W stronę Berlina będzie pod wiatr. No, z powrotem wiatr będziemy mieli w plecki. No tutaj w stronę Berlina będzie dość spory ruch chyba. No ale zobaczymy. No i dobra. Musimy odpuścić. No nie wiem, w tą stronę to chyba się nie napędzimy jakoś nie wiadomo jak. Średnie zużycie paliwa było 30, już jest 20. Spokojniutko. Nie, dzisiaj duży ruch może być, no. Powiem wam, zawsze to wam będę powtarzał, E60 trzyma fason. Bardzo fajnie, bardzo komfortowo jedzie się tym samochodem. No i ten egzemplarz przecież to jest, no już taki dziad można powiedzieć. Dynamicznie bardzo dobrze się odpycha maszyna. To takie jak w jakimś horrorze dźwięk taki, który buduje napięcie po prostu. Yeah. No dobra, tutaj sobie tak depniemy, wiecie, rekreacyjnie. Jest tutaj head-up. Są też aktywne stabilizatory. A, dobijemy sobie tak bieg. Dobra, i 251 według prędkościomierza już było, według head-upu przynajmniej. Przepraszam, według GPS-u. Ale emocje. Czekaj, sobie tak zrobimy. 16, 7, 200, 250. Co, 100, 200, takie 13 coś będzie, myślę. Średnie zużycie paliwa wzrosło do 19 litrów. Aha, i te 200-250 no to jest pod wiatr, ale tutaj było minus 1,5% z górki. Także nie, ja myślę, że po zawrotce trzeba będzie to po prostu zweryfikować i jeszcze raz przeprowadzić nasze ważne badanie. Jak wam się w ogóle takie E60 widzi? No 535D po programie z dobrym bardzo wyposażeniem. No już tutaj w komentarzach nie możecie marudzić, że jest bieda, bo zawsze coś tam, nie wiem, zawsze jest źle przecież, ale tutaj bardzo czułe to wszystko jest, czule się odbywa. 220 takie licznikowe, jest 220 do 3250 obrotów około. Nie no, ostry, luźny Ryszard. Dobra, chyba sobie zawrócimy i depniemy dopiero, wiecie. Tu jest za ciężko. O, Dacia Duster najnowsza.
wersja Extreme. Polecam, był taki samochód na kanale. No to zawracamy, ale wiadukcik, więc tutaj trzeba będzie zrobić soundcheck oczywiście. Ole jak lokomotywa jakaś w lokomotywowni. Dobra. Dieselek. Panie, co pan ma w tym E60? Na spokojnie. Dieselek. No tak jak wam mówiłem, trochę jak Promcar Sibur, trochę jak ciężarówka, trochę jak jakieś takie amerykańskie, te Cumminsy, pick-upy, czy coś takiego. No tutaj te aktywne stabilizatory. Jak ktoś nie jechał, to nie będzie wiedział chyba, o czym mówię, ale ten samochód normalnie jak na żyroskopie jest równiutko z nimi. Skupienie i mierzymy 100, 200. Za chwilkę. Wszystko na sport, poustawiane. Dobra. No i teraz troszkę wiaterek w dupkę. Trochę tu pod górkę, ale za chwilkę dosłownie jest lekko z górki. O kurde, 0,1% pod górkę, 12,69. Dobra, tu troszkę odpuścimy, niech szóstkę sobie wrzuci. 15,82 i tutaj muszę zwolnić. Nie wiem, czy ktoś się nie będzie chciał wyprzedzać. 253 już było według GPS-u. Myślę, że tutaj w trybie luźnego Ryszarda sobie tak będziemy przyspieszać. O! Kagańczyk chyba jakiś taki. Ostry, ale kagańczyk. No, taki jakby kagańczyk tutaj się nam wtrynia w paradę. 265 km na godzinę według GPS-u. No, tak jakby delikatnie. I to jeszcze na D. I bez sportu. Nie. I wyprzedzanie. Więc co, tutaj jakby był kagańczyk, takie 260, 265. Tutaj starszy pan bardzo długie wyprzedzanko robił. O, już się do kolejnego szykuje. Może do jutra wyprzedzi. W każdym razie, no nie wiem, czy się już bujniemy mocniej, szybciej, bardziej. W ogóle 0,3% z górki było 15,82, 200-250. Bardzo ładne czasy. Nawet się nie spodziewałem, że 12,7 sekundy 100-200. Wiecie, no troszkę wiaterek w dupkę jest, ale nie ma jakiegoś huraganu. Lekki wiaterek raczej. 16 litrów średnie zużycie paliwa. No nie wiem, jak będzie możliwość, to jeszcze wam tutaj dam. Strzelimy sobie play. Tutaj myślę, że odpalimy sobie tryb słodkiego Tomka, czyli takie wiecie, niby nie cisnę do VMAX-u, a jednak trochę cisnę tak po cichutku, spokojnie, że tak na D. Bez kickdownu, tylko tak się po prostu bujam delikatnie. To jest tryb słodkiego Tomka. No widzicie, no to jest ruch, dzisiaj cholera, nawet w trybie wiotkiego Kazia ciężko jest pojechać, a co dopiero w trybie luźnego Ryszarda. Dobra, tutaj sobie zrobiliśmy takie przetrzymanie 220 km na godzinę, oj według licznika, no to jest tutaj trochę przekłamanie. I tu jak nikogo nie będzie, to może jeszcze 2,6. No, jest równa droga, znaczy pusta. Nie cisnę do oporu. Wiecie, żeby mnie tu nie wzięło, że a panie, pan chyba chce na VMAX tutaj pojechać. Nie. Wtedy jest odcinka. Nie. 265 km na godzinę według GPS-u i to jest kaganiec. Taki dość brutalny, bo tak bup, robi. Ale kagańczyk. Już się z takimi kagańczykami spotkałem w BM-ach. Szczególnie jak są porobione. Taką mają odcinę typową. Ale zobaczcie, maszyna kilkanaście lat na karku, a ja sobie tutaj po prostu opowiadam, jadę bez żadnego stresu. No i takie prędkości. Panie,
Panie. No i dobra, i to by było na tyle, myślę, w dzisiejszym filmie. Pomiary zrobione, jeszcze pomiar zużycia paliwa 15,9 litra na 100 km. Śmiech, co? Taki mocny samochód, takie zużycie paliwa na próbie autostradowej. W ogóle widziałem w komentarzach, że czasami trafi się jakiś taki gamoń, który napisze 15 litrów przecież poza miastem spalanie na trasie to przecież strasznie dużo jak na... Chłopie. Może gdybyśmy jechali 130 km na tempomacie, no to byłoby dość duże zużycie paliwa. Nawet w benzynowej V8 byłoby dość duże. Ale lecąc sobie, mierząc 100, 200, 250, 65, kilka razy osiągając. A zresztą po co ja to w ogóle tłumaczę, skoro większość z nas to normalni, swoi ludzie. Wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że ten samochód, ta próba autostrada, ta prezentacja Wam się niesamowicie wszystko podobało. Pakiet petrolheadowy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.